Co ty robisz tutaj? No nic, spokojnie, nic nie robię. No przecież widzę, że coś kombinujesz. No, będę nagrywał film. Jak film nagrywa? Przecież ty montujesz filmy, a nie nagrywasz. No ale czasem trzeba coś zrobić innego, nie? No to No i co masz zamiar nagrywać? Nagrywam tego MacBooka. Kazałeś mi nagrywać o tym MacBooku i że ja jestem specem od Apple'a i że to jest moja działka. No dobra, no to masz rację, no dobra. odsuń się, teraz ja tu siadam i nagrywam. No dobra, no to nagrywaj. Proszę. Pewnie nieliczni z Was będą mnie pamiętać z czasów, kiedy na Technostrefie było 3 razy mniej subskrybentów, a TikTok praktycznie nie istniał. Muszę przyznać, że sporo się pozmieniało od naszego ostatniego spotkania, kiedy to tak dla odmiany opowiadałem Wam, czy iPhone 11 Pro wciąż pomimo lat na karku był wart swojej ceny. Jak nie widzieliście tego filmu, to polecam, chociaż już jest trochę nieaktualny. Dzisiaj znowu przychodzę do Was z filmem o produkcie od Apple, jednak sporo nowszym i bardziej na czasie. No także ja jestem Rapid i zapraszam Was na najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Jak zapewne wiecie, a jak nie, to za chwilę się dowiecie. Przez większość czasu montuję filmy oraz nagrywam przebitki. Jednak moim głównym narzędziem pracy jest MacBook, a konkretniej 13-calowy model Pro z 2020 roku, czyli pierwszy mobilny komputer od Apple, który miał na pokładzie ich autorski procesor Apple Silicon M1. Także nie będzie to klasyczna recenzja, a raczej test z perspektywy montażysty, dla którego nie jest to po prostu komputer, a wół roboczy, który ma być przede wszystkim wydajny i niezawodny. Co prawda, z komputerami od Apple mam do czynienia dopiero od paru lat, a ten maluszek z 2020 roku jest moim drugim laptopem z logiem nadgryzionego jabłka. Jednak to, co się nie zmieniło i rzuca się w oczy już przy pierwszym kontakcie z tym sprzętem, to jakość wykonania. Mimo tego, że w sieci co jakiś czas da się przeczytać różne opinie na temat jakości wykonania tych sprzętów, to te komputery są wykonane niesamowicie dobrze. Spasowanie elementów, wyprofilowanie wszystkich krawędzi, czy nawet wycięcia na wszystkie porty, widać tutaj dokładność i przywiązanie do szczegółów. Jednak ta jakość wykonania ma swoją cenę i nie mówię tutaj o tysiącach, które znikają z portfela osób decydujących się na zakup tych laptopów. Ten komputer, szczególnie w wariancie 16 cali, jest po prostu ciężki, a przynajmniej jak na mobilną stację roboczą, która z natury ma być przenośna. Ja wiem, że ciężkich laptopów nie brakuje. Nawet tutaj w studiu mamy takiego jednego rodzynka, który waży 3 kg, ale to w innym filmie. Wracając jednak do MacBooka Pro. Średnio nadaje się on do takiego noszenia na co dzień. Nie wyobrażam sobie z nim chodzić na uczelnię, ale nie da się ukryć, że spełnia swoje zadanie. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze kilka słów o jakości. A elementem, w którym niewątpliwie tę jakość czuć, jest ładowarka. Niby zwykły zasilacz, ale znów przemyślany pod wieloma względami. Możecie w jednej chwili wymienić wtyczkę na kabel zasilający. Nie ma go co prawda w zestawie, ale można go dokupić. No i kabel, którym podłączacie MacBooka do zasilania. Z jednej strony został zakończony złączem USB-C, a z drugiej jest najnowsza generacja MagSafe, w której magnesy trzymają jak szalone. I to dosłownie. Ciągnąc za kabel możecie ściągnąć komputer z biurka, no chyba że szarpniecie mocniej, wtedy magnetyczna wtyczka puści. No ale to nie tak, że nie możecie ładować tego komputera jak poprzedniej generacji. Na bokach wciąż są 3 gniazda USB-C, które wspierają ładowanie w standardzie PD do 100 W. Ale jeżeli chcecie, żeby ten laptop pracował na pełnych obrotach i nie rozładowywał się w trakcie, to będziecie musieli skorzystać z ładowarki, która jest w pudełku, bo ta ma moc, uwaga, 140 W. Jak już zacząłem temat portów, to tutaj w przeciwieństwie do modelu z 2020 roku prawie niczego nie brakuje. Poza już wspomnianym złączem MagSafe czy 3 gniazdami USB-C, które wspierają standard Thunderbolt 4, jest jeszcze HDMI, gniazdo na słuchawki oraz szybki czytnik kart pamięci.
Czego zabrakło? No klasycznego gniazda USB typu A, przynajmniej jednego, które sprawiłoby, że ten laptop jest prawdziwie uniwersalną maszyną dla twórców. Ale nawet bez tego mogę powiedzieć, że przynajmniej w moim przypadku czas #DongleLife zakończyły się, mam nadzieję, bezpowrotnie. Tak jak już Wam mówiłem, na co dzień korzystam z MacBooka Pro na procesorze M1. Przejście pomiędzy starym a nowym było dziecinnie proste, co mnie w sumie zaskoczyło. Co prawda zajmuje to trochę czasu, a konkretniej w moim przypadku około godziny, ale za to przenosi się dosłownie wszystko. Ustawienia, konfiguracje czy nawet tapeta. Jedyne co musicie zrobić na nowym komputerze to skonfigurować od nowa Touch ID i karty do płatności Apple Pay. No i może się zdarzyć problem z licencjami oprogramowania, które zakupiliście, a które są aktywne na poprzednim komputerze. Już w trakcie przenoszenia danych zwróciłem uwagę na ekran i nie mam tutaj na myśli tego ogromnego notcha. Matryca mini LED o odświeżaniu 120 Hz to nie jest specjalnie oczywisty wybór w komputerach dla profesjonalistów. Przez to, że odświeżanie jest dwukrotnie wyższe, to ma się wrażenie, że komputer od razu działa jakoś płynniej i szybciej. Szczególnie widać to przy montażu, a już zwłaszcza przy przewijaniu timeline'u. Na ekranie 60 Hz wygląda to, jakby po prostu komputer się lekko zacinał, mimo że to jest tylko różnica w odświeżaniu. A jak chodzi o podświetlenie, mini LED, mówiąc kolokwialnie, to po prostu super sprawa. W dużym skrócie jest ładniej, ostrzej, a czernie są dużo lepsze w porównaniu do matryc w poprzednich MacBookach, a nawet porównywalne z matrycami OLED, no tylko bez ryzyka wypalenia się pojedynczych pikseli. A notch, no jest i szczerze mówiąc nie przeszkadza, a przynajmniej nie tak jak oczekiwałem. Wszystko dlatego, że on tak naprawdę nie zabiera miejsca na ekranie. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Matryca poniżej wcięcia ma proporcje 16:10. Wszystko to, co po jego bokach, to przestrzeń dodatkowa, zajęta przez paski zadań i inne takie. Ja wiem, że to takie tłumaczenie na siłę i w tym wielkim czarnym wycięciu mogłoby się znaleźć Face ID. Microsoft ma to już od kilku lat, ale przynajmniej kamera w tym notchu ma rozdzielczość Full HD. Głośniki, czyli element każdego komputera Apple, gdzie konkurencja pozostaje daleko w tyle. MacBook Pro z M2 Pro na pokładzie przesuwa poprzeczkę jeszcze wyżej. Przetworniki tutaj mają nie tylko znacznie więcej miejsca w porównaniu do innych modeli, ale co za tym idzie, mają też znacznie więcej niskich tonów. No i grają głośniej, o wiele głośniej niż kiedykolwiek. Nie wiem, czy pokusiłbym się o stwierdzenie, że z samego MacBooka można rozkręcić imprezę, ale myślę, że jako głośniki do puszczania muzyki na spotkaniu ze znajomymi dadzą radę. No i przyszedł czas na klawiaturę. Na szczęście już od kilku generacji Apple nie stosuje tych felernych, motylkowych przełączników. Zamiast tego są klasyczne, nożycowe switche z niskim skokiem. Co tutaj dużo mówić, jest to jedna z najwygodniejszych klawiatur na rynku. Niemniej mam tutaj jedno ale i to całkiem duże. Wiersz klawiszy funkcyjnych ma dokładnie taką samą wysokość co inne, co na początku było trochę mylące, ale co ważniejsze, nie ma tutaj touchbara. Okej, nie był idealny, ale diametralnie ułatwiał mi pracę. Zupełnie zmienił sposób, w jaki używam komputera. Taki przykład, totalnie pierwszy z brzegu. Kiedy nagrywałem ekran, miałem podgląd czasu nagrywania oraz skrót do zakończenia nagrywania. A teraz nie mam. Dobra, ale starczy już o tym, co jest, a czego nie ma. Jak ten nowy MacBook Pro z procesorem M2 Pro daje sobie radę w tym, do czego został stworzony? Na co dzień montuję dla Was filmy w programie Final Cut Pro z wieloma dodatkami, które mają spory wpływ na wydajność. M2 Pro w porównaniu do M1 zwykłego, bez jakichś tam dopisków, jest zauważalnie szybszy, tylko to nie jest taki przeskok jak przesiadka z MacBooka opartego o Intela na M1. Ten ogromny zastrzyk wydajności nie jest widoczny tak od razu, a dopiero w konkretnych sytuacjach, jak nakładanie efektów, które śledzą obiekty na ekranie, czy napisów generowanych automatycznie. Podobnie trakowanie napisów, które dobrze znacie z naszych filmów, czy edycja wielościeżkowych projektów jest znacznie płynniejsza niż na M1, a o Intelu
nawet nie wspominam. Dla przykładu, macie teraz na ekranie wynik z czasu renderowania tego samego filmu. Jest to film 11-minutowy ze strakowanymi napisami, color gradingiem, obróbką audio w rozdzielczości 4K. MacBook z procesorem M1 wyrenderował film w 8 minut i 17 sekund, za to MacBook z procesorem M2 Pro w 6 minut i 23 sekundy. Z tego wynika, że M2 Pro w przypadku testu czasu renderowania tego samego filmu uzyskał wynik lepszy o 21% niż procesor M1. Jakby wiecie, wynik 21% nie wydaje się zbyt dużym skokiem, ale jeżeli będziemy rozmawiać tutaj o jakichś projektach, które trwają nawet godzinę czy trochę więcej, to robi się już dość spora różnica. Nie będę ukrywał, że przygarnąłbym ten model na trochę dłużej, ale to nie jest tak, że jest idealny, a jego największym problemem jest niestety system operacyjny. Najnowszy macOS 13 Ventura ma swoje dziwностki, jak na przykład monit o programie Final Cut Pro, który przestaje odpowiadać po zamknięciu go przez użytkownika. Nie rozumiem. Z kolei raz ten MacBook mi się po prostu zawiesił przy włączeniu trybu pełnoekranowego na YouTubie od Apple. To, co zasługuje na ogromne wyróżnienie, to bateria i generalnie kultura pracy. Coś, o czym konkurencja może sobie przynajmniej w tym momencie jedynie pomarzyć, Apple już ma od kilku lat. Ten komputer w trakcie montażu wielościeżkowego projektu w rozdzielczości 4K nawet się mocno nie nagrzewa, a wentylatory włączają się dopiero przy renderze, ale też nie każdym. To musi być render długiego i skomplikowanego projektu, a nawet wtedy te wiatraki są ledwie słyszalne. A czas pracy na baterii? Bez problemu mogę zmontować i wyrenderować film bez dostępu do gniazdka, a i tak jeszcze zostanie na wieczór z ulubionym serialem. Przy takiej lżejszej pracy będziecie w stanie wycisnąć nawet 2 albo 3 dni bez ładowarki. O Apple można powiedzieć wiele. Niektórzy te sprzęty kochają, a inni nienawidzą, ale MacBooki jako komputery dla profesjonalistów, którzy potrzebują ogromnej wydajności połączonej z niezawodnością i długim czasem baterii, no, nie mają sobie równych. Jasne, idealne nie są, tylko że z praktycznie nieistniejącą konkurencją jeszcze długo nie będą mieć sobie równych. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym laptopie, czekam na wasze opinie, a jeżeli chcecie zobaczyć inny ciekawy film, to zajrzyjcie tutaj. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!